Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na deser idealny dla stęsknionych za gorącymi plażami i odrobiną relaksu. Przygotujemy piña coladę, czyli delikatne ciasto o smaku ananasa i kokosa, przełożone kremem i przyozdobione prażonymi wiórkami. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta rozpoczynamy od kremu kokosowego, żeby dać mu szansę porządnie się schłodzić, gdy my zajmiemy się innymi składnikami. Puszkę z mlekiem kokosowym wkładamy do lodówki 2 dni przed przygotowaniem ciasta. Po tym czasie ostrożnie ją otwieramy i oddzielamy gęstą śmietankę znajdującą się na górze od przeźroczystego płynu, który możemy wykorzystać do innych celów. Śmietankę kokosową przekładamy do dużej miski, dodajemy do niej serek mascarpone i cukier puder. Składniki ubijamy ze sobą mikserem przez kilka minut na wysokich obrotach, aż uzyskamy puszysty, stabilny krem. Wcześniej próbowałem przygotować ten krem odparowując mleko kokosowe, jednak według mnie metoda z chłodzeniem puszki daje lepsze efekty, a do tego mniej z nią zachodu. Gotowy krem odkładamy do lodówki na kilka godzin do porządnego schłodzenia. W tym czasie możemy przygotować ciasto. Zaczynamy od ananasa, którego 4, może 5 plastrów kroimy w drobne, około pół centymetrowe kawałki. Następnie zajmujemy się składnikami suchymi. Do 150 g mąki pszennej dodajemy łyżeczkę proszku do pieczenia i dokładnie mieszamy za pomocą rózgi. Kolejnym krokiem jest utarcie masła z cukrem. 150 g miękkiego masła przekładamy do dużej miski. Dodajemy do niego tyle samo cukru i ucieramy mikserem na średnich obrotach do momentu uzyskania jasnej i puszystej masy. Pamiętajmy, aby w trakcie ucierania zbierać zawartość miski ze ścianek za pomocą silikonowej szpatułki. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że wszystkie składniki są ze sobą odpowiednio połączone. Kiedy osiągniemy odpowiednią konsystencję masy maślanej, możemy zacząć dodawać do niej jajka. Te wbijamy pojedynczo, za każdym razem miksując masę do całkowitego połączenia. Dodanie wszystkich naraz mogłoby spowodować, że składniki nie połączą się wcale lub zajmie to o wiele więcej czasu. Pełną listę składników znajdziecie oczywiście pod linkiem w opisie. Po dodaniu wszystkich jajek nadchodzi czas na składniki suche. Mąkę wraz z proszkiem do pieczenia dodajemy do masy w podobny sposób co jajka. Robimy to powoli, po jednej łyżce, za każdym razem miksując masę na niskich obrotach do całkowitego połączenia. Dzięki temu unikniemy chmury mąki unoszącej się w całej kuchni. Po dodaniu całej mąki powinniśmy uzyskać gęste, ale puszyste ciasto. Kiedy to nastąpi, możemy dodać ostatnie składniki. Do ciasta dodajemy pokrojonego wcześniej ananasa, wiórki kokosowe i 50 ml białego rumu. Rum jest całkowicie opcjonalny i można go pominąć, jeśli ciasto mają jeść dzieci. Wszystko mieszamy ze sobą za pomocą silikonowej szpatułki do równego rozprowadzenia dodatków. Tak przygotowane ciasto przekładamy do natłuszczonej i wyłożonej papierem do pieczenia blaszki. U mnie jest to tortownica o średnicy 20 cm. Rozprowadzamy je równo po całej powierzchni i wyrównujemy jego wierzch. Blaszka z ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza, grzejącego w funkcji góra-dół na około 40 minut do suchego patyczka. Jeśli ciasto zbyt szybko będzie nabierać koloru, można przykryć je kawałkiem folii aluminiowej. Upieczone ciasto wyciągamy z piekarnika i odstawiamy do lekkiego przestudzenia w blaszce na 15 minut, a następnie wyciągamy je z blaszki i studzimy całkowicie na kratce. Kiedy ciasto stygnie, możemy zająć się wiórkami kokosowymi, których użyjemy później do ozdoby.
Wiórki prażymy przez około 1-2 minuty na suchej patelni, stale mieszając, aż nabiorą pięknego złotego koloru. Kiedy to nastąpi, ściągamy je z ognia i przekładamy do osobnego naczynia. Nareszcie możemy zająć się składaniem naszej piña colady. Wystudzone ciasto przecinamy na dwie w miarę równe części. Najlepiej jest to zrobić za pomocą noża do chleba. Na talerz lub tackę, na której będziemy składać nasze ciasto, wykładamy odrobinę schłodzonego kremu, który zadziała jak klej i uniemożliwi dolnej części przesuwanie w trakcie ozdabiania. Na krem wykładamy dolną część naszej bazy i delikatnie smarujemy ją kremem kokosowym po całej powierzchni. Cienka warstwa kremu ma za zadanie skleić wszystkie luźne okruchy, które mogłyby przeszkadzać w składaniu piña colady. Plastry ananasa delikatnie osuszamy za pomocą ręczników papierowych i układamy je na kremie. U mnie mieszczą się 4. Na owoce ponownie wykładamy 2, może 3 łyżki kremu i rozprowadzamy go po całej powierzchni w taki sposób, żeby pokrył wszelkie wgłębienia i prawie całkowicie przykrył owoce. Tak przygotowaną dolną część naszego deseru przykrywamy górną połową i delikatnie wyrównujemy. Na wierzch wykładamy około 2 łyżki kremu i rozprowadzamy go równo po całej powierzchni. Podobnie postępujemy z bokami ciasta. Na tym etapie warstwa kremu kokosowego może być cienka i nie musi całkowicie pokrywać wszystkich niedoskonałości. Tak naprawdę ma ona za zadanie jedynie skleić ze sobą wszystkie części. Tak przygotowane ciasto trafia na chwilę do lodówki do lekkiego zestalenia. Po 30 minutach torcik wyciągamy z lodówki i kończymy dekorowanie. Najpierw uzupełniamy wszelkie braki w kremie. Na boki ciasta wykładamy małe ilości kremu i delikatnie rozprowadzamy go w taki sposób, żeby pokrył wszelkie nierówności i dziury. Górę naszego ciasta posypujemy prażonymi wiórkami kokosowymi. Ich ilość jest już całkowicie zależna od Waszych upodobań. Tak ozdobione ciasto ponownie trafia do lodówki na około godzinę do całkowitego schłodzenia. Po tym czasie nasz torcik piña colada jest gotowy do podania. Można się częstować. Nasza piña colada odczekała swoje, pora próbować. Wow! Ciasto jest mięciutkie i wilgotne. W przeciwieństwie do biszkoptu kompletnie nie potrzebuje żadnego nasączenia. Krem jest subtelny, wyczuwalnie kokosowy i wprost rozpływa się w ustach. Jak dla mnie, drink w formie ciasta. Nic tylko wylegiwać się na plaży. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jakie są Wasze ulubione ciasta z kremami. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!